Oj, ciężkie czasy nastały dla motoryzacji. Zielone czasy, także no trzeba testować też zielone samochody. Proszę bardzo, zielony samochód. Ja pierniczę. Zmuszają by kupić elektryczny samochód. A patrzcie, ten samochód nie jest elektryczny, wręcz przeciwnie, olbrzymie V8 pod maską. Jest dopuszczony do ruchu, można go kupić, ale w tym przypadku można go sobie wypożyczyć. Szczecińska wypożyczalnia Hot Car ma naprawdę bardzo grubą flotę. Samochody zielone, znajdzie się też jakiś żółty, czerwony, niebieski. Jeśli chodzi o amerykańców, no to znajdzie się Corvetta, znajdą się Mustangi, w tym ten najnowszy już nawet, a w tym przypadku mamy do czynienia z Dodge'em Chargerem, rocznik 2020, pod którego maską pracuje wolno ssące V8. Nawet nie będę mówił, z czym mi się ten dźwięk kojarzy. Załóżmy, że z lokomotywą. Ale to jest maszyna. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się jej z bliska, zmierzymy ją raceboxem, myślę, i skoczymy na próbę autostradową. Gasimy. Dokładnie jest to Dodge Charger i to ten aktualny RT64 Scat-Pack. No były u mnie na kanale Dodge Chargery 642, ale ej, w tym przypadku hashtag wide body. Proszę bardzo, pakiecik tutaj z poszerzeniem całym. Ja pierniczę, jak ten samochód się prezentuje. Na próbie autostradowej poza tym była, że tak to ujmę, wąska wersja i porobiona. Tutaj w zasadzie mamy do czynienia z seryjnym egzemplarzem, 490 koni mechanicznych ponad. No tam chyba dolocik jest zmieniony i nie jestem pewny, czy wydech jest tutaj taki w 100% seryjny. Myślę, że zawsze znajdzie się jakiś powód, by przetestować ponownie Dodge'a Chargera, tym bardziej, że teraz skręcę w 4K, wcześniej nie było tak. I dla mnie jest to w ogóle mega ciekawe, bo jako iż na co dzień to też w zasadzie jeżdżę amerykańskim samochodem, bo Tesla Model 3, ale również niemieckim i to w zasadzie będzie konkurencja dla takiego Dodge'a. Ej, no BMW M550i, 530 koni mechanicznych, tutaj koni mamy 492, wolno ssące 6,4 litra, u mnie 4,4 litra, ale podwójnie uturbione, oba auta to V8, segment E, ale u mnie napęd na wszystkie koła, tutaj mamy napęd na tył, BMeczka może i będzie troszeczkę szybsza, super napchana i wyposażeniem, i technologią, ale z drugiej strony będzie droższa w eksploatacji, tak myślę. Będzie cichsza, mimo iż jest bardzo szybka, będzie mniej taka wierzgająca. BMW M550 i to tak jakby karabin snajperski. Dość precyzyjny, w pewien sposób poprawny samochód. No tutaj mamy do czynienia po prostu z karabinem maszynowym. Totalne szaleństwo. Nawet nie, ja powiedziałem, że możecie sobie wypożyczyć ten samochód w Hot Carze, ale bardziej chyba by tu pasowało, że możecie zaznać tego samochodu. Wizualnie, no cóż, kawał okazałego sedana, praktycznie 5 metrów, jak na europejskie standardy jest to naprawdę duży wóz. Fajne proporcje, fajne przełamania. No jak tutaj mamy pakiet wide body, no to kurczę, i zderzaki, i te dokładki tutaj, progi. Zobaczcie, jak tutaj szeroko są koła. Podobno ten pakiet pomaga aerodynamice, ale też sprawia, iż samochód przy wyższych prędkościach powinien się pewniej prowadzić. Tutaj taki oto spoiler. Pod nim, proszę, taka blenda cała, troszeczkę, kurczę, jak Renault Talisman. Jakby ją tu przedzielić? Nie no, żartuję bez jaj, jest to kawał poważnego samochodu, kawał poważnego zawodnika. Wyloty powietrza, dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. Lakier w tym egzemplarzu, taki zielony, oliwkowy jakby, bardzo rzadki według mnie. Ja pierwszy raz widzę Chargera właśnie takiego oliwkowego. Zielone czasy, zielona motoryzacja, tutaj emblemat Scat-Pack i proszę, taka pszczółeczka. Ten emblemat, jak i ta nazwa, to nawiązanie do lat bodajże 70. nawet, kiedy to Dodge również wprowadzał różne pakiety takie sportowe do swoich samochodów. No w BMW byśmy mieli tutaj jakieś LEDy laserowe i tak dalej. Tutaj nawet nie wiem, czy to jest LED, czy ksenon. Nie wiem, mnie to za bardzo tutaj nawet nie interesuje. Plastry miodu, prawdziwy wlot. Tutaj też jest prawdziwy wlot i tutaj też prawdziwy radar. Jest tempomat aktywny. Mamy fajne wyposażenie. Wlot na masę chyba też jest prawdziwy, ale to sprawdzimy sobie po otwarciu maski. Dumne oznaczenie 392 chemii, kubiki. Jak myślicie, ile ten samochód może ważyć? Z jednej strony no duży silnik pod maską, ale z drugiej napęd tylko na tył, nie 4x4. 1522 kg. Praktycznie tak jak Passat B5. Żartuję, no co wy wszystko
uwierzyć, 2 tony waży, no. Jeszcze odnośnie tematu wyglądu, no to proszę, tutaj też nie jest to takie dość często spotykane, ale mamy tutaj czarne, matowe ramki dookoła okien. Właściwie chromy, no to pojawiają się jedynie na emblematach, a tak, no to raczej hamówka. Ale ten tył tutaj, ja nie mogę, jak widzimy ten samochód, czy to z przodu, czy to z tyłu, naprawdę robi on niesamowite wrażenie. Nawet jak obok niego stoimy, nawet jak go podziwiamy, no już czujemy respekt. Bagażnika akurat z zewnątrz nie da się tak przyciskiem jakimś otworzyć, chyba że, proszę bardzo, tutaj troszkę jest tej nieregularnych kształtów, ale ogólnie bagażnik nie jest wcale taki mały, mniej więcej 460 litrów pojemność. Pojemność baku 76 litrów. No miejmy na uwadze, że mimo iż ten samochód naprawdę ma niesamowity charakter, proszę, tutaj kamerka, to Charger przecież wciąż może spokojnie pełnić funkcję też auta rodzinnego. Taka szalona rodzina, która wiecznie się gdzieś potrafi spóźniać i potem próbuje to nadrobić. Dlatego to jest ważne, że mamy prawie 500 koni mechanicznych pod maską, drzwi z tyłu. Akurat dociągania tutaj nie ma, ale kto by się tym przejmował? Zobaczcie na to poszerzenie. Auto bardzo komfortowe, proszę bardzo. Tutaj wprawdzie sztuczne są skórki, ale tu jest miękko. Przeszycie. Tutaj skórka też z przeszyciem. Skórka eko. Widzicie? Eko. Zielony samochód, tak jak mówiłem, no tutaj dopiero od połowy jest twardo. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Kawał. Kanapidła. Naprawdę klepańsko. Skóra. Alcantara. I gładkie elementy, i perforowane, ponieważ z przodu, no właśnie to jest ciekawe, bo z przodu mamy podgrzewane, ale i wentylowane fotele i nie mamy tutaj wcale pośrodku skóry, tylko alkantarę. Fotel kierowcy wyregulowany jest pode mnie, mam 198 cm wzrostu i generalnie mieszczę się tutaj za sobą, jednak na głowę mam odrobinę mniej miejsca niż na przykład w takiej BMW 5. Ale wiecie, no nie każda rodzina składa się z 4 dwumetrowców. Podłokietnik, normalny, miękki, wygodny, uchwyty na kubki, tutaj schowek, grube foteliska tutaj są, no takie sofy, nie no może nie sofy, no to są sportowe fotele, takie półsport, właśnie. Dobra, zaraz wam wytłumaczę, najpierw z tyłu zobaczmy, 2 wejścia USB, podgrzewana tylna kanapa, nawiewy, oczywiście czarna podsufitka, zagłówki są tutaj zintegrowane, deska rozdzielcza w zasadzie taka dość tradycyjna, jest ok, proszę bardzo, olbrzymi ten daszek tutaj, troszkę jak w jakimś, nie wiem, jakimś pick-upie nawet. Dobra, przejdziemy do przodu. Kilesik jest, ale obsługiwany tylko z przednich drzwi. Zobaczcie tutaj na przycisk, nie na czujnik. Widzicie, w BMW jakoś tak się patrzy bardziej na te elementy, na te detale, jak to wszystko chodzi i jakie to są materiały. Tutaj, nie wiem, sprawia to wszystko wrażenie jakby takiego drugorzędnego, ponieważ jakby fun factor tego samochodu jest naprawdę olbrzymi. BMW 5, mimo iż jest naprawdę świetnym samochodem, fun factor jest troszkę mniejszy. No jak mówię, co kto lubi, kwestia kryteriów, wymogów. Każdy kupuje samochód pod siebie, ale jak ktoś bierze takiego Dodge'a Chargera, ja tam bym pytań nie zadawał. A czemu takiego wybrałeś, a czemu nie coś innego? Nie, bez nie zadaję pytań, wszystko jest dla mnie jasne. No i tutaj boczek drzwiowy też od połowy na dole jest twardy. Petrol pytań nie zadaje, książek nie pisze. Elektrycznie regulowane fotele i też proszę trochę skóry, trochę alkantary, trochę gładkich elementów perforowanych, wyszyty emblemat Scat-Pack, bardzo fajny detal. Czy siądziemy tutaj z tyłu, czy z przodu, będzie się działo mega wygodnie. No właśnie, i co do foteli? Kurczę, niby takie sportowe, bo w zasadzie to trzymają nas na boki, chociaż te boki nie są aż takie sztywne, ale z drugiej strony ja to lubię. Jest to duży sedan. W zasadzie to też może pełnić, tak jak mówiłem, funkcję auta rodzinnego i jest po prostu mega wygodnie. Troszeczkę wysoko się siedzi, przyznam. Widok z perspektywy kierowcy. No spójrzcie na to, jak to wystaje. Nawet proszę, jakbyśmy tutaj z dołu, jak proszę, i tak go widzimy. Mamy czujniki, mamy kamerę. Proszę, może odpalimy sobie. Ojej, no amerykańskie dźwięki, przywitanie. Jest, ale to jest dzik. Chociaż mamy tutaj akurat ref limiter. A jak już jesteśmy przy licznikach, prędkościomierz do 180 mil. Jest to mniej więcej, no niecałe 290 km na godzinę. Proszę,
tutaj komputer pokładowy, wszystko prosto się obsługuje. Kierownica, gruby wieniec, troszkę bicepsika, troszkę podcięcia, multifunkcja. Czy coś tutaj trzeba dodawać? Nie ma haptyki czy czegoś? Jest normalnie. O, do góry, w dół, osiągi, najwyższa prędkość 259, no może byśmy to dzisiaj pobili. Proszę, tutaj takie cylinderki, oznaczenie ile kilowatów, prędkość i jeszcze sobie w boki tutaj można przechodzić. Zależy jakie podmenu sobie wybierzemy. Wszystko proste jest tutaj w obsłudze, jak cep, chwilowe zużycie paliwa 99 litrów. Właściwie to nieskończoność, bo przecież stoimy. Liczniki są klarowne, tarcze analogowe, no tutaj po środku jedynie wyświetlacz LCD. Rozdzielczość spoko, no i tutaj system multimedialny po środku. Można spotkać podobny system, tylko z innym troszeczkę softem w Maserati, w Pacifice na przykład, w Lancia Temie. A wiecie, no sofcik jest tutaj zmieniony w zależności od samochodu. Nawet nie wiem gdzie tutaj wejść, bo to wszystko jest tutaj tak proste. Proszę, sterowanie, podgrzewane, wentylowane fotele, kierownica podgrzewana, ustawienia. Tutaj jeszcze możemy wdrążyć się w to wszystko, spersonalizować wóz pod siebie dość precyzyjnie. Bardzo fajny system multimedialny. Ja tam bym nie narzekał, w ogóle jakoś tutaj się nie tnie. O, tutaj widzę są aplikacje, tak najwięcej jest rzeczy. Tu na przykład to może być bardziej takie interesujące w przypadku tego samochodu. No tutaj jest loading, no i tutaj wszystkie jakieś... O! Jejku. Cały ten samochód rusza się na boki, przyspieszenie, wskaźniki. Można nawet tutaj sobie pomierzyć auto na ćwiarę, czy do setki, do 200. Nawiewy, bla bla bla, deska rozdzielcza jest tradycyjna. Mimo iż jest to amerykański samochód, nic tutaj nie trzeszczy i generalnie się tego spodziewałem. Dzisiejsze auto amerykańskie w zasadzie no, troszkę niektóre plastiki twardsze, na przykład tutaj, ale tutaj jest miękko, tu jest miękko. Cała decha jest miękka, ale nie trzeszczą. Klima automatyczna dwustrefowa i proszę, tu są interesujące rzeczy. Drive Modes. Tak sobie tutaj wybieramy precyzyjnie. O, Trans. To jest skrzynia biegów akurat. Łopatki są wyłączone akurat w trybie auto. Taki tryb Eco tutaj jest zrobiony. Trakcja, zawieszenie. Jest tutaj aktywny zawias. I układ kierowniczy. No i co? Tryby jazdy. No to mamy tutaj Sport, Track, Street Performance. Aha, to są te ustawienia wcześniejsze. Track, no to tutaj tak najkonkretniej jest opcja wyścigowa. Proszę, tutaj regulujemy sobie z jakich obrotów będzie nam auto startowało. No nie, z 3000 na procedurę startową to za dużo. Ogólnie na procedurę startową to proszę, tutaj mamy przycisk Launch. Gałęz już, taki konkret. Skrzynia biegów ZF 8HP i w zasadzie zawsze w ZF 8HP mamy tutaj joysticki takie. To tutaj normalnie. Dobra, co tutaj jeszcze? Uchwyty na kubki, taka roletka, podłokietnik też kawał podłokcia, kawał podłokcia. Schowek akurat opada miękko, jest gładko, tutaj znaczy wyflokowany. Ja nie mogę, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. O, ręczny jak w Mercedesie. W ogóle manetka też jest jak w Mercedesach. O, wycieraczki sobie tutaj po prostu włączamy i cyk, zaraz weryfikacja wlotu. No proszę Państwa, są prawdziwy. Wolno ssąca V8, pojemność 6400, nawet troszeczkę więcej. Proszę, SRT. Nie mamy tu kompresora, nie mamy tutaj turbin. Wtrysk jest pośredni. 492 konie mechaniczne, 644 Nm. Wszystko to jest z pojemności. O proszę, jedyna modyfikacja tego samochodu, KE na dolot. Skrzynia, tak jak mówiłem, 8-stopniowa, napęd na tył. Nie sprawdziłem, jakie tutaj są opony szerokie. 305/35, bardzo dobrze. Indeks prędkości do ponad 300, bo nie ma tutaj miękkiej gry w jakiś kaganie z 250. Jak u mnie w BMW. Ale spokojnie, najpierw jeśli chodzi o przyspieszenie do pierwszej setki, różnie jest podawane. Od 4,3 do 4,7 sekundy. Wiecie, no w zależności od źródła, w zależności też od trakcji, od warunków pogodowych, od opon przede wszystkim, od rozgrzania opon. Ten czas to może być po prostu różny. Zamykam maskę. No, a w zasadzie takie for fun możemy zmierzyć ten samochód. Jakoś nie spinałem się tutaj, by nie wiem, 15 razy startować, by burnouty robić, rozgrzewać opony i tak. Nie o to w tym samochodzie chodzi. Wiem, to jest dziwne, to można patrzeć, niektórzy właśnie patrzą na cyferki, niektórzy mniej. Ja na przykład jestem z tych, którzy patrzą na cyferki, ale to też w zależności od samochodu i na przykład takie przypadki
ja w 100% rozumiem. Prędkość maksymalna. Podobno 175 mil, a jest to 281 km na godzinę, przynajmniej taka jest deklaracja. No i co wy na to? Lecicie sobie Caymanem 2.0 turbo, na przykład 300-konnym, który mniej więcej leci 270 i w lusterku coś takiego. To i to fajne, ale no totalnie różne światy. No ja bym zjechał, myślę. No przecież pamiętajmy, że prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Czas na próbę autostradową, ale jeszcze przed tym mały soundcheck. No jest wariat, proszę Państwa. Palimy maszynę. Otwarte drzwi. Najlepiej to robić właśnie przy otwartych drzwiach. Ja pierniczę. No, dziczki i sarenki dzisiaj będą zachwycone soundcheckiem. No w tym przypadku myślę, że zdecydowanie dziczki będą bardziej zadowolone, chociaż no nie jedna sarenka by tutaj pokicała też. Ojejku, wiecie o co mi chodzi. To zużycie paliwa wykasowane. Ruszamy. Co do zużycia paliwa, zaraz wam coś powiem, ale tutaj ja sobie drive mode muszę na track zrobić. Układ kierowniczy ulica. Nie, okej. O matko święta. Właśnie to jest to. Chcę lekko przycisnąć gaz. I już zaczyna mnie tutaj szamotać. No dobra, trakcję będziemy mieli wyłączoną. I tak się nam włącza, ale tak szczerze od 0 do setki, jak mierzyłem ten samochód do 80, no to tutaj jest problem z trakcją nawet. Czekajcie. Tutaj jest taki uskok i dzida 100-200. No skrzynia naprawdę szybko tutaj zmienia biegi. No i dobra, tutaj może być zaraz wyprzedzanie. 9,83 proszę Państwa, 9,83 takim klunkrem. I mamy wiatr boczny. No nie wiem, czy tutaj 200-250 uda nam się zbadać. No zobaczymy. Nie. Mistrz lewego pasa. No nic, nie wiem, czy uda się pomiar. Tutaj będziemy jechać sobie jak taki luźny Ryszard. Co do zużycia paliwa, na razie 40,5. Ale spokojnie, jak jedziemy normalnie, na przykład 90 km na godzinę, to ten wóz jest w stanie spalić nawet 6,5 litra, bo jest tutaj system odłączania cylindrów MDS. Może tu jakieś szybkie 200-250? Akurat odcinek specjalny z górki jest, to nie miarodajne, raczej V-Maxik. Jak już. No nie, i 253. Cholera, no. Ruch dzisiaj duży, wiecie, piątek. Ajajajajaj. Wie co? Wrzucimy sobie tryb z auto, no, ten spokojny. I sprawdzimy prędkości obrotowe. Najwyższy bieg, mam nadzieję, że jest najwyższy bieg. To 140 km na godzinę. 2000... gdzieś 112. Zwalniamy do 120. No, może w drugą stronę będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej z wiatrem. Nie, będzie pod wiatr. Teraz łuk był i jest trochę z wiatrem. No nie wiem. 120. 1799 i 100 km na godzinę. No to jest 1500. Troszeczkę ponad, tak. 15 obrotów ponad. No chwileczkę, tutaj -1 i coś procenta mi zmierzyło jakieś 10,95
200-250. Ciekawe. Podobne przyciski trochę jak w Mercedesie. No tutaj zrobimy sobie soundcheck. Ale to jest... Nie. Wyższe obroty zrobimy. O, to będzie piękne. Jezu. Ja pierniczę. Ale to jest... No tutaj byśmy depnęli i byśmy od razu do rowu lecieli, jak tak na maksa byśmy deptali, także wiecie, jedziemy tym autem, jest fajnie, jest naprawdę zabawnie tak z perspektywy kierowcy, ale kurczę jednak uważamy i musimy być pokorni. Przełożenie układu kierowniczego, nawet takie dość sportowe, jednak trochę czuć tutaj masę tego samochodu, ale praktycznie w ogóle on się nie przechyla. Prowadzenie powiedzmy jest całkiem spoko, tylko może... Znaczy tylko może. Po prostu ten samochód jest mega wjeżdżający taki. No, dobra, 100-200 tutaj sprawdzimy. Ale na automat, o, tak. Idź do. No i dobra. Było pod górkę, teraz lekko z górki. 10-38 pod wiatr i troszeczkę pod górkę. Dobra, i ja tutaj odpuszczam. 256 km na godzinę według GPS-u było. 12,9 pod wiatr, 200-250. Jezu! I tutaj uważam, bo trochę ciężarówek jedzie. No, hamulec? Co jest hamulec? A jakiś system chyba antykolizyjny mi tutaj się odpalił. Dobra, czas na sprawdzenie zużycia paliwa. 33,1 litra i... Nie, teraz w trybie track nie będziemy jechać, w trybie czterocylindrowym. No Nissanik. Ojejku. Tu jeszcze na koniec coś będzie. Dobra, 270. Znaczy dokładniej 273 według GPS-u. I nie jest to prędkość maksymalna tego samochodu, tylko po prostu tego odcinka. Ruch troszeczkę po prostu za duży. No ale tak wypadło, że w piątek akurat mieliśmy kręcić Hot Car Chargera. Jest jak jest. Myślę, że i tak ok. No nic, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobało. Wszystko było to coś niesamowitego, wspaniały, fajny samochód. Strasznie mi się podoba. Fun factor top. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.